Co tam Norseman, co tam Swissman, zaraz się sprawdzimy. Harda Suka to najprawdopodobniej najtrudniejsze wyzwanie triatlonowe na świecie. Pierwsza edycja była wydarzeniem towarzyskim. Zgłosiło się 25 osób, a na starcie pojawiło się tylko 5. Ukończyły 3. Najbardziej przerażające z całego przedsięwzięcia było wejście do wody, sam początek. 5, 4, 3, 2, 1. Poszli! Znajdziecie chłopaki. Punktualnie o 12 w nocy zawodnicy weszli do wody i rozpoczęli swoje wyzwanie. Nie wiedziałem, na co się pisze. W nocy zdarzyło się mi pierwszy raz pływać. Wiedziałem, że nie można zbyt wiele myśleć, po prostu trzeba to popłynąć i już. Woda była dosyć ciepła, znaczy ja nie czułem żadnego dyskomfortu. Na pewno nie była zimniejsza niż 16 stopni i pewnie tyle miała. Myślałem, że będzie dużo zimniej i to też była kolejna obawa w tej wodzie, tak? Czyli strach przed tą czarną wodą, ciemnością wokół i zimno. Wydawało mi się, że jak jest nas raptem tylu i te 4,5 kilosa trzeba przepłynąć w ciemnościach, to będziemy płynęli jakąś zwartą grupą. Okazało się, że już po 100 metrach nie widziałem żadnego z zawodników. Zacząłem płynąć i uświadomiłem sobie, że jestem na środku wielkiego jeziora, sam jeden, to się przestraszyłem. Byłem spięty, zaczęło brakować mi oddechu, w związku z czym musiałem przewrócić się na plecy. W trakcie monotonne odliczanie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i tak przez godzinę 40. Myślę, że pomogło mi, żeby nie dostać właśnie jakiegoś ataku paniki. Cały czas w głowie powtarzałem sobie, że się nic nie dzieje, tak? Że nie mam czego się bać. Płynąc w totalnych ciemnościach, określenie czasu to naprawdę bardzo trudna rzecz. Tobie może się wydawać, że płyniesz już godzinę, godzinę 15, a tak de facto może być to raptem 15 minut. I tego bałem się najbardziej. Przestałem widzieć, bo do okularków nabrała się woda, więc chciałem poprawić. Odwróciłem się na plecy i standardowo poprawiałem. Kurwa, z 5 minut walczyłem z tymi okularkami. Jak już się udało poprawić, no to nie wiedziałem, w którą stronę jestem ustawiony, tak? Czyli gdzie płynąć. Zawodnicy nawigowali na światła samochodu stojącego równo z taflą wody. Tych świateł najzwyczajniej w świecie nie widziałem. Pamiętałem tylko, że po prawej stronie ma być tama, od tamy mam płynąć jakieś 200-300 metrów, ale określenie tej odległości w ciemnościach było naprawdę trudne. Pierwszy zawodnik wyszedł z wody po godzinie 35 minutach. Bomba! Brawo! Super! Halutki już miałem na środku, miałem odpalać flarę. I przez kolejne następujące minuty pojawiali się kolejni pływacy. W 2 godziny zamknęli się wszyscy. Wyjście z wody no, było problematyczne, bo nigdy tak długo nie pływałem. Ta pozycja horyzontalna jednak powoduje trochę zaburzenia równowagi. Nie nadrobiłem, ale coś nadrobiłem. Kiedy wyszedłem na brzeg, no to wiedziałem, że najgorsze już za mną. Co, wyszedłem ostatni? Nie. Jeszcze jest jeden, ale ten ostatni z dwójką na szczęście. Dobra. Hej, hej! No się ma. Na początku jakąś miałeś jazdę, nie? Wiesz co, ja musiałem skoczyć na prestę chwilę, bo generalnie jakoś miałem problem w ogóle z oddychaniem, jakiś taki mikroatak paniki. Paniczne myśli pojawiały się kilkakrotnie. No i to była głównie walka z psychiką. Zawodnicy, którzy wyruszyli w część rowerową, mieli przez pierwsze 2-3 godziny jeszcze warunki trudne, bo było ciemno. Ciekącie! Na rowerze problematyczne okazało się u mnie oświetlenie, ponieważ czołówkę założyłem sobie na głowę, zaczynałem chuchać parą i tak de facto przed sobą miałem po prostu biały obraz, za którym gdzieś jakieś czarne elementy się pojawiały. Widziałeś drugie
O ile pod górę się fajnie jechało, bo światło wystarczało, żeby widzieć to, co jest przed kołem, o tyle na zjazdach no, musiałem hamować, bo bałem się zakrętów. Dopiero po kilkunastu kilometrach puścił mi ten stres, że niezbyt wiele widać, no ale jedyną opcją, żeby gonić zawodników, którzy są przede mną, było pozbycie się tego lęku. Przypłaciłem to wjazdem w jakąś dziurę, która, jak później się okazało, zerwała mi szprychę i scentrowała koło. Od tej pory na rowerze zaczęły się moje problemy. Była to najkrótsza noc, więc w miarę szybko robiło się jasno. Mniej więcej na 40 km zacząłem się źle czuć, zaczął mnie boleć brzuch i błyskawicznie zacząłem opadać z sił. Ale ciężko. Mój support team, kiedy mnie zobaczył, za moimi plecami wymienił tylko jedno zdanie: on już nigdzie nie dojedzie. Na szczęście mogliśmy korzystać z supportu podczas całego etapu rowerowego i to była ogromna pomoc, zarówno psychiczna, jak i taka fizyczna, logistyczna, bo mogliśmy pobierać od nich picie, jedzenie, prawie to, co sobie zażyczyliśmy. Ja jadłem głównie naleśniki, które sobie wcześniej przygotowałem. Musimy się przebrać. Coś zjeść, ty to wpierdalasz te naleśniki, a my? To ważna rzecz na takich zawodach. Ważne, żeby wspierali duchowo, no i właśnie, jak mówię, logistycznie. A mi się zdarzyło, że blok się odkręcił w bucie, więc nawet podczas jazdy zdjąłem tego buta, jechałem na boso, oni przykręcili blok, no i w czasie jazdy założyłem, więc raz zszedłem z roweru podczas tego etapu. Na siku. Czekałem na butelkę z wodą. Z powodu defektu koła nie mogłem się rozpędzić więcej niż 60 na godzinę. Każdy kilometr więcej to było tańczenie po całej szosie. O prędkości niewiele wiem, bo nie miałem licznika. Jechałem szybko, a chłopcy z supportu mówili, że około 70 na godzinę. Prawdziwa męka na rowerze zaczęła się pod Zubercem. No to była walka. Właściwie ostatni odcinek tego etapu, czyli Zuberec i Przełęcz, myślałem, że będzie łatwiej, ale ostatnie metry to naprawdę duży wysiłek. Artur, stąd jeszcze kilometr podjazdu i potem jeszcze raz taki sam niestety. Pracuj, kurwa, pracuj! Podjazd pod Zuberec był ciężki, bardzo ciężki. Musiałem się ze 2 razy na samym końcu zatrzymać i odsapnąć. Jako pierwszy pętlę wokół Tatr zakończył Artur Kurek. Przybył na miejsce około godziny 11 pod Dolinę Chochołowską. Następni zawodnicy pojawiali się mniej więcej co godzinę. Zmiana dyscypliny powinna być szybka w triatlonie, ale na hardej suce troszkę człowiek się zmęczy po rowerze, więc trzeba odpocząć. Właściwie nie odpocząć, ale zjeść dobrze i się dobrze przygotować na etap górski, pieszo-biegowy, bo długa droga przed Śmiałkami i w związku z tym rzeczywiście spędziłem chyba pół godziny na strefie zmian. No ale za to najedzony i pełen wery wyruszyłem do Doliny Chochołowskiej. Co, biec? Na koniec na triatlonistów czekał 55-kilometrowy bieg przez grań Tatr. Zaczynało się od Doliny Chochołowskiej i dalej przez Wołowiec, Ornak, Czerwone Wierchy, Kasprowy, Krzyżne i Dolinę Pięciu Stawów, aż na Morskie Oko. Całą trasę należało pokonać jak najszybciej, żeby zdążyć się wyrobić przed zmrokiem. Niestety nikomu się to nie udało. Jak żyjesz? Ciężko. Odcięło mnie znowu. Słabo mnie karmicie.
1000 pochwał i 3 żółte karty. Po rowerze przyjechałem tak umęczony, że nie było opcji, żebym od razu ruszał na bieg. Położyłem się na 40 minut. Słuchajcie, ja muszę 40 minut ze mną. Ale nie tutaj, chodź. Wiedziałem, że w tym czasie dogoni mnie kolejny zawodnik, ale liczyłem na to, że ten reset pomoże mi w zdobyciu sił. Nie, no koniec. Dojechałem do strefy zmian. Podobno dużo przeklinałem, ale tego nie do końca pamiętam. Myślałem, że się rozpłaczę, kurwa, na tym odcinku końcowym. Absolutnie, kurwa, po prostu zakręt za zakrętem. Dobra, idę się przybierać. Na tym etapie zdecydował się opuścić grupę jeden z uczestników. Dowiedziałem się o tym, że jeden z zawodników zrezygnował, drugi z zawodników odsypia, w związku z czym znowu jestem trzeci na trasie. Przebrany wystartowałem do biegu. Teraz najciekawsza część przygody. Wiedziałem, że najgorsze czeka mnie pewnie teraz. Szczerze mówiąc, jak słyszałem, że Marcin wychodzi już na bieg, jakoś się nie stresowałem. Liczyłem, że pierwsze 20 km i gdzieś go na trasie spotkam. Najpierw 8 km dnem Chochołowskiej, a później dopiero się zacznie. Zobaczymy. Strasznie jestem zniszczony. Na początku trasy, mniej więcej pod Rakoniem, dogonił mnie jednak. Nie wiem, czy to nie obraził. Widać było, że jednak nie jestem w formie, jestem osłabiony. Do tego strasznie zaczęła mnie boleć noga. Zabalowałem trochę w tym, w Chochołowskiej. Niestety jego tempo biegowe było w tym momencie dużo niższe od mojego. Kawałek przebyliśmy razem, ale przy tak wolnym poruszaniu się po prostu zacząłem marznąć. Zbliżała się noc i chciałem jak najszybciej przejść do przodu, tak więc pożegnaliśmy się i odbiegłem. Uwaga. Pod wieczór przyszło to, czego obawialiśmy się najbardziej, czyli załamanie pogody. Śliskie i druzgoczące mięśnie czworogłowe. Zawodnik przede mną zrezygnował z dalszego biegu. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, czy nie zrobić tego również, ale jednak świadomość, że jesteś już tak blisko mety, że tyle wysiłku już włożyłeś, żeby tutaj dotrzeć, była mocniejsza i zdecydowałem się kontynuować te zawody. Tym bardziej, że w schronisku pojawił się Marcin Wernik. Kolega pomysłodawca spłatał mi figla, bo jeszcze 5 minut temu mówiłem, że jest gdzieś tak z godzinkę za mną. A on wszedł właśnie, ja jeszcze nie zdążyłem dobrze dubska posadzić na krześle i wchodzi nagle dziad borowy. Wiem, że ma olbrzymie doświadczenie w górach, we wspinaczce. Więc razem ruszyliśmy na Czerwone Wierchy. Artur Kurek podobno za chwilę będzie na mecie. Co za gość. Noc zastała nas na podejściu na Przełęcz Krzyżne. Wcześniej zaczął padać rzęsisty deszcz, no i zrobiło się nagle ciemno. Przyszła bardzo gęsta mgła. No i ja trochę w górach przeżyłem i to nie było dla mnie straszne, bo tam jedną noc w górach i spałem gdzieś wysoko, jakby to nie problem, ale mój support, czyli Marek, bał się rzeczywiście. Po 24 godzinie aktywności zaczęły pojawiać się halucynacje. Widziałem po prostu czerwone kamienie. Wydawało mi się, że te kamienie płyną krwią. Mi się wtedy włączył tryb górski, to znaczy jak najszybciej musimy zejść na dół. Za każdym razem, kiedy odbiegał ode mnie o 5 metrów, widoczność była tak kiepska, że po prostu przestawałem go widzieć. Już senność mnie męczyła, a wiem, że jak się chce spać, to niestety wszystkie siły odchodzą. W związku z tym wlokłem się naprawdę noga za nogą i marzyłem już o tym asfalcie przy Morskim Oku. Po niespełna 26 godzinach na mecie pojawił się zwycięzca Artur Kurek. Było to dokładnie o 1:00 w nocy.
W momencie, gdy pozostali zawodnicy, a zostało jeszcze dwóch, mieli przed sobą jeszcze masę drogi. Dobiegliśmy do mety, do Morskiego Oka, stanęliśmy na ganku, stwierdziłem, że no fajnie, jest ten gość, ktoś skończył na pewno, a czy im się uda, no liczyłem na to, że ktoś jeszcze dojdzie do mety. My Krzyżne pokonywaliśmy o świcie. Wiedzieliśmy, że Arter już jest na mecie, więc wiedzieliśmy o tym, że musiał ten odcinek pokonywać w ciemności, we mgle i w tym załamaniu pogody, więc naprawdę wielki szacun dla niego. Zbliżamy się na Krzyżne. Jakaś 32 godzina akcji. Wyrąbany strasznie. Ostatnie kilometry to już naprawdę człapanie noga za nogą. Limit czasu, który wydawał nam się na tyle duży, że spokojnie wychodząc ze schroniska w Murowańcu dotrzemy na wczesne śniadanie do Morskiego Oka. Dramatycznie zaczął się kurczyć. Mieliśmy ustalony taki nieformalny limit zawodów, jako godzinę 12 następnego dnia. No więc staraliśmy się zmieścić w tym limicie. Przed południem przyszli kolejni zawodnicy, Jędrek z Marcinem. To jest ta droga i to jest to oko. Bardzo się ucieszyłem, że nie tylko ja skończyłem ten morderczy wyścig. No i tym większa satysfakcja, że wygrałem. Prawie po 36 godzinach wbiegamy na asfalt przed Morskim Okiem. No trudno to nazwać wbiegamy, bo poruszaliśmy się już wtedy bardzo wolno. Dla mnie najfajniejsze było to, że gość, który ukończył 10 godzin przed nami, czekał tam na nas, uścisnąć dłoń i powiedzieć: panowie, zrobiliśmy naprawdę coś wielkiego. Zawodnicy, którzy stanęli na starcie, spodziewali się, że nie będzie łatwo, ale nie sądzę, żeby mieli rozeznanie co do tego, jak często harda suka może ich złożyć na kolana. Jest takie powiedzenie wśród triatlonistów, że żelazo nie klęka. Jeśli chcesz przekonać się, co znaczy klękać i wstawać, spróbuj się z hardą suką. Moim ulubionym hasłem promującym hardą sukę jest: myślisz, że jesteś z żelaza, bo ukończyłeś Ironmana. Nie jesteś. Jeśli ktoś by chciał wystartować w takich zawodach jak harda suka, to polecam, bo triatlon można skończyć, ale hardą sukę to trzeba wywalczyć. Powiem tak, mówię raz jeszcze. Gdyby kiedyś Wernik do was dzwonił i mówi, że ma świetny pomysł, od razu mówcie, że pada wam bateria.